Program Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw jest to program, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na zakup usług prac B+R w wysokości 200 000 złotych, które przedsiębiorcy mogli przeznaczyć na zakup usług badawczych realizowanych przez wyspecjalizowane podmioty, uczelnie wyższe, centra badawczo-rozwojowe. Ja myślę, że do współpracy właśnie nauki i biznesu potrzebne są 3 rzeczy. Po pierwsze, wiedza, talenty, kompetencje. Trzeba umieć współpracować, trzeba mieć coś do zaoferowania. Zarówno mówię o biznesie, jak i środowisku akademickim. Po drugie, są potrzebne relacje, czyli kontakty. Przedsiębiorstwa muszą znać kogoś po stronie nauki, który jest w stanie jakby im dostarczyć pewne rozwiązania, dostarczyć pewnej wiedzy, kompetencji, których oni nie mają. I trzecia rzecz, potrzebne są środki finansowe na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Było bardzo dużo projektów, które są związane dzisiaj z trendami, chociażby jeżeli chodzi o żywność. Coraz więcej żywności czy suplementów, diety, produktów, które dawałyby szansę ludziom funkcjonować lepiej, w lepszym zdrowiu. I tutaj startowały zarówno podmioty małe, jak również przystępowały do projektów firmy duże typu Iglotex, który po prostu chciał wykorzystywać swoje obecne zaplecze i technologie do tego, żeby móc świadczyć produkty bardziej funkcyjne niż standardowo, które sprzedaje na dzień dzisiejszy. Planowana innowacja polegała na opracowaniu 3 innowacyjnych produktów wzbogaconych dodatkami funkcjonalnymi. Produkty te mają pomóc nam w wspieraniu naszej odporności, a także w uzupełnianiu niedoborów różnych składników mineralnych w naszym organizmie. Zaprojektowanie takich produktów przerastało samą firmę Iglotex, stąd wymagała ona takiego wsparcia merytorycznego i naukowego jednostki naukowej, która opracowała i potwierdziła skuteczność tych nowych technologii, tak żeby powstały nowe, innowacyjne produkty spożywcze. Współpraca z ekspertem merytorycznym polegała na opracowaniu konceptu tych produktów, odpowiednim doborze tych dodatków funkcjonalnych. Dodatki te były wybrane i wyselekcjonowane w taki sposób, aby były one jak najbardziej możliwe do wykorzystania w procesie technologicznym i pełniły funkcje prozdrowotne dla ostatecznego konsumenta. Kolejne etapy badań obejmowały modyfikację istniejących receptur naszych produktów, następnie opracowanie produktu prototypowego, bo od tego zawsze musimy zacząć, następnie testowanie oraz walidowanie tych produktów oraz procesów produkcyjnych w warunkach rzeczywistych, czyli po prostu na produkcji, nie tylko w laboratorium. Konsorcjum, które utworzyliśmy na potrzeby tego konkursu, które miało zbudować cały obszar i objąć nim wszelki zakres zainteresowań i Regionalnej Izby jako partnera reprezentującego przedsiębiorców, jak i 2 spółki celowe 2 pozostałych największych uczelni na Pomorzu, czyli Centrum Innowacji Medycznych, spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Univentum Labs, spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego. Oczywiście na podstawie umowy konsorcjalnej każdy z partnerów miał przydzielone zadania i obowiązki. Całość spinało Exento jako lider projektu, zarządzało tym projektem, zajmowało się organizacją wszystkich wydarzeń z projektem związanych, jak również relacjami z instytucją pośredniczącą, czyli Agencją Rozwoju Pomorza. nie jest dla nikogo z Pomorza specjalnie odkrywcza i tajemnicza, że jesteśmy instytucjami, które funkcjonują od wielu lat na pomorskim rynku związanym z przedsiębiorczością. Łączymy te światy nauki i biznesu. Izba funkcjonuje już 15 lat na rynku, stąd szereg wspólnych doświadczeń, szereg wspólnych inicjatyw, kontaktów, projektów także biznesowych, networkingu, stąd od początku nie miałem obaw, jeśli chodzi o jakość tej współpracy i ona się tylko w praktyce po prostu operacyjnie obroniła. Współpraca z Politechniką Gdańską przebiegała bardzo efektywnie, ze wzajemnym zrozumieniem potrzeb projektu, jak również specyfiki technologii produkcji. Opierała się na wykonaniu szeregu badań laboratoryjnych, które doprowadziły do przygotowania gotowych receptur technologicznych z wykorzystaniem dodatków funkcjonalnych. Wsparte projekty to świetna inicjatywa, która umożliwiła przedsiębiorcom budowanie swojej przewagi opartej o innowacyjne rozwiązania polegające na współpracy z jednostkami naukowymi.
jesteśmy dalej czy w lepszej pozycji niż jeszcze kilkanaście lat temu. To bez dwóch zdań. Jak rozmawiałem o wspólnych projektach, o rozwoju w ogóle technologii czy innowacyjności, jest to dzisiaj chleb powszedni i myślę, że wszyscy mają tego świadomość. Zarówno mówię o środowisku naukowym, o potrzebie współpracy z biznesem i w drugą stronę tak samo, że biznes czuje, że potrzebuje środowiska naukowego, więc niewątpliwie jest duży postęp. Jednym z celów projektu było również to, żeby przedsiębiorcy nawiązywali długotrwałe relacje z światem nauki, z naukowcami, którzy są w stanie pomóc im w rozwijaniu ich własnych biznesów. Takich współprac nawiązanych zostało kilkadziesiąt. Często wśród przedsiębiorców, którzy dotychczas nie realizowali żadnej współpracy zinstytucjonalizowanej z podmiotami prowadzącymi pracę badawcze i to były dla nich pierwsze doświadczenia w tym zakresie. Tutaj właśnie rola ekspertów merytorycznych była bardzo istotna, ponieważ ci przedsiębiorcy najczęściej w ogóle nie wiedzieli, jak podejść do tego typu zagadnień, jak w sposób właściwy sformułować wniosek na komitet inwestycyjny i to jest jeden z takich kluczowych efektów tego projektu. Nawiązane relacje biznesowe i naukowe to taka główna wartość dodana realizowanych projektów. Przedsiębiorcy zyskali partnerów naukowych, którzy będą z nimi w przyszłości współpracować nad nowymi technologiami, nowymi rozwiązaniami. Współpracując z Politechniką Gdańską, możemy konsultować bieżące problemy technologiczne, wdrażać je w naszą produkcję w całym schemacie produkcyjnym. Dostrzegamy wiele korzyści ze współpracy z uczelniami wyższymi, dlatego firma Iglotex podpisała 2 długoterminowe porozumienia o partnerskiej współpracy z uczelniami wyższymi. Głównymi celami są wspieranie innowacyjności poprzez zdobywanie wiedzy, komercjalizacja wyników prac badawczych oraz współpraca w zakresie praktyk i staży dla absolwentów. Wzięcie udziału w projekcie umożliwiło przedsiębiorstwom skorzystanie z zaawansowanych osiągnięć naukowych. To z kolei doprowadziło do stworzenia innowacyjnych rozwiązań, produktów lub usług, które poszerzyły ofertę firm, zwiększając ich konkurencyjność i otwierając nowe możliwości na rynku. Ciągle współpracujemy przy innych projektach, a nawet nie przy projektach, tylko przy bezpośrednich problemach. Wspomagamy firmę Iglotex w wyzwaniach, które ciągle ich spotykają. Jeśli ktoś się zastanawia, czy warto wziąć udział w takim projekcie, to mogę powiedzieć, że jak najbardziej tak, nie ma się czego obawiać, ponieważ jest to doskonałe źródło dostępności do wiedzy, do badań naukowych, do rozwiązań, innowacyjnych rozwiązań, a także do ekspertów, którzy poszukują odpowiedzi na pytania, problemy badawcze nurtujące biznes. Każdy grant, który został przydzielony, przyniósł swój własny efekt. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo oczywiście mówimy tu o dziedzinie badawczej. Tu nie zawsze w 100% wszystkie badania muszą zakończyć się sukcesem, ale z tego co wiemy, większość prac, które były realizowane, sukcesami się zakończyły, co będzie oznaczało w przyszłości bądź dalsze prace rozwojowe nad pewnymi projektami, które były realizowane w ramach grantów, bądź wprowadzeniem na przykład na rynek nowych produktów. I wiemy już, że w niektórych przypadkach grantobiorcy po realizacji prac badawczych, po jakiejś dodatkowej analizie płynącej z tych prac, już się przygotowują do wdrożenia nowych produktów na rynek. Czyli nawet grant w wysokości 200 000 złotych wystarczy im do tego, żeby wprowadzić coś nowego, jakąś innowację, której wcześniej na rynku nie było.